Suwałki kojarzą się z końcem Polski, z miejscem gdzieś daleko, trochę na uboczu i oczywiście z polskim biegunem zimna. W tym filmie zabierzemy Was do Suwałk. Pospacerujemy po klasycystycznym centrum, odpoczniemy nad Czarną Hańczą i zalewem Arkadia, posłuchamy bluesa, zobaczymy podniebne pokazy, ruszymy śladem Marii Konopnickiej i wrócimy myślami do dzieciństwa. Bo może się okazać, że polski biegun zimna ma w sobie zaskakująco dużo ciepła. Zapraszamy do Suwałk. Spacer po Suwałkach zaczynamy na ulicy Chłodnej. Trudno o bardziej symboliczną nazwę, bo Suwałki od lat kojarzą się z polskim biegunem zimna. Ale dzisiaj pogoda zdecydowanie pomaga nam odczarować ten stereotyp. Pokażemy Wam miasto zielone i spokojne, w którym można odpocząć i na chwilę przenieść się do czasów dzieciństwa. Ulica Chłodna to jeden z głównych deptaków w centrum Suwałk. Przez dużą część dnia pozostaje w cieniu, a jej położenie sprawia, że często wieje tu zachodni wiatr. Dzięki temu nawet latem można poczuć tu przyjemny chłód. Na chodniku umieszczono płyty Alei Gwiazd Bluesa, upamiętniające kolejne edycje Suwałki Blues Festival oraz artystów, którzy występowali tu podczas tego wydarzenia. Ale do niego wrócimy nieco później. Przy deptaku znajduje się również ławeczka bluesmana. Nie przedstawia konkretnego artysty, ale jest symbolem suwalskiego bluesa i atmosfery, która raz w roku wypełnia centrum miasta. Z ulicy Chłodnej wchodzimy na ulicę Kościuszki, najważniejszą ulicę w Suwałkach. Kiedy w XIX wieku Suwałki stały się siedzibą władz regionu, zaczęto rozbudowywać je według bardzo konkretnego planu. Wytyczono wtedy szerokie ulice, eleganckie place i reprezentacyjne budynki w popularnym wówczas stylu klasycystycznym. Wiele z nich można zobaczyć w Suwałkach do dziś. Najważniejszą osią miasta stała się ulica Kościuszki. Powstały przy niej urzędy, kamienice i budynki publiczne, które miały podkreślać rangę Suwałk jako miasta wojewódzkiego. Do dziś można tu zobaczyć uporządkowany układ zabudowy z XIX wieku, proste linie fasad, symetrię i oszczędne dekoracje. Na wielu budynkach można też zauważyć tympanony, czyli trójkątne zwieńczenia umieszczone nad wejściem lub środkową częścią elewacji. To element zaczerpnięty z architektury antycznej, do której często nawiązywał klasycyzm. Jednym z najlepszych przykładów suwalskiego klasycyzmu jest konkatedra świętego Aleksandra. Świątynię wzniesiono według projektu Chrystiana Piotra Aignera, jednego z najważniejszych polskich architektów przełomu XVIII i XIX wieku. W późniejszych latach budowla była wielokrotnie przebudowywana. Jej fasada jest symetryczna, uporządkowana i oszczędna w detalach. Front świątyni tworzy portyk z wysokimi kolumnami. Ta harmonijna bryła ma jednak burzliwą historię. W czasie II wojny światowej kościół został poważnie zniszczony. Wycofujące się wojska niemieckie wysadziły obie wieże, uszkadzając także fasadę, dach i stropy. Po wojnie świątynię odbudowano i przywrócono jej wcześniejszy wygląd. Tuż obok konkatedry rozciąga się Park Konstytucji 3 Maja. Założono go w latach 20. XIX wieku, podczas porządkowania i przebudowy centrum Suwałk. W
Wcześniej znajdował się tu rynek, przy którym stał pierwszy suwalski kościół wraz z cmentarzem, a także drewniany ratusz. Z czasem teren dawnego rynku przekształcono w miejski ogród. Latem odbywały się tu koncerty, a zimą parkowe alejki zamieniały się w ślizgawki. Dziś to spokojne miejsce na chwilę odpoczynku, pełne starych drzew i alejek spacerowych. Wśród zieleni znajduje się muszla koncertowa, zabytkowa altana, pamiątkowe obeliski oraz Dąb Wolności. Posadzono go w 1923 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przy parku stoi kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, który na pierwszy rzut oka może przypominać cerkiew. I to bardzo dobre skojarzenie, ponieważ pierwotnie była to prawosławna cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Świątynię wzniesiono w XIX wieku, gdy Suwałki znajdowały się pod panowaniem rosyjskim. Powstała na planie krzyża greckiego, czyli z ramionami równej długości, a nad miejscem ich przecięcia znajdowała się główna kopuła. Taki układ jest charakterystyczny dla architektury cerkiewnej. Pierwotny wygląd świątyni zaczęto zmieniać jeszcze w XIX wieku. Po przejęciu budynku przez katolików wprowadzano dalsze zmiany. Usunięto 4 mniejsze kopuły oraz kopułę znajdującą się nad dzwonnicą. W parku, tuż obok fontanny, znajduje się coś jeszcze. To figurka krasnala. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Spacerując po Suwałkach można natknąć się na rzeźby krasnali rozrzucone w różnych częściach miasta. To nawiązanie do twórczości Marii Konopnickiej, która urodziła się właśnie w tym mieście. Możecie kojarzyć ją ze szkoły i z czasów dzieciństwa, na przykład z baśni o krasnoludkach i sierotce Marysi. Do tej historii nawiązuje miejski szlak Krasnoludki są na świecie. Na latarni przy ulicy Chłodnej siedzi łasuch Poziomek. Przy pomniku Marii Konopnickiej spotkamy króla Błystka i kocie oczko, a wejścia do muzeum jej imienia pilnują Pakuła i Mikuła. Pietrzyk, miłośnik sportu, czeka przy akwaparku, a Sikorek, który uwielbia ptaki, ukrył się w Parku Konstytucji 3 maja. Modraczek, miłośnik muzyki i kwiatów, stoi przy Suwalskim Ośrodku Kultury. Żagiewka, znawca ziół przy stadionie, a kronikarza Koszałka Opałka znajdziemy naprzeciwko domu handlowego Arkadia. Nieco później do krasnoludkowej gromady dołączył krężolek. Dziś siedzi przed biblioteką, zamyślony nad czytaną książką. Szlak krasnoludków prowadzi przez Suwałki, ale też przez wyobraźnię Marii Konopnickiej. Jej historię można lepiej poznać w muzeum mieszczącym się w kamienicy, w której pisarka urodziła się w 1842 roku. Spędziła tu pierwszych 7 lat życia, zanim jej rodzina przeniosła się do Kalisza. Dziś Maria Konopnicka kojarzy się przede wszystkim z literaturą dla dzieci i rotą. Pisała jednak również nowele, wiersze i teksty poświęcone biedzie, niesprawiedliwości oraz życiu zwykłych ludzi. Jej utwory miały szczególne znaczenie w czasach zaborów, gdy pomagały podtrzymywać polski język i poczucie wspólnoty. Muzeum Marii Konopnickiej to zdecydowanie jedno z najlepszych muzeów, w jakich byliśmy. Jest ono bardzo innowacyjne i zrobione jak taki spektakl teatralny. Przechodząc przez kolejne sale można wejść do jej umysłu, posłuchać o jej emocjach, o jej przeżyciach. No naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo ciekawie. Ekspozycja Maria Pieśń o domu prowadzi od dzieciństwa w Suwałkach, przez kolejne domy,
Warszawę i podróże po Europie, aż po ostatnie lata życia w Żarnowcu. Można tu zobaczyć pamiątki, fotografie, dokumenty i fragmenty utworów. Całość urozmaica scenografia, multimedia oraz nagrania. Dzięki temu poznajemy Marię jako kobietę, która pisała, podróżowała, uważnie obserwowała świat i szukała własnej drogi. Po wyjściu z muzeum zostajemy jeszcze na chwilę przy Marii Konopnickiej. Niedaleko znajduje się plac jej imienia, który dziś pełni funkcję miejskiego skweru i miejsca spotkań. Odbywają się tu koncerty, festyny i wydarzenia plenerowe. Dawniej przestrzeń ta wyglądała zupełnie inaczej. W latach 20. XIX wieku wytyczono tu nowy rynek, na który przeniesiono handel i jarmarki ze Starego Rynku, czyli dzisiejszego Parku Konstytucji 3 Maja. Dziś na placu Marii Konopnickiej stoi pomnik tej pisarki, a tuż obok można wypatrzeć krasnoludki oraz ławeczkę, przy której usłyszymy jej wiersze. Konopnicka nie jest jednak jedyną ważną postacią urodzoną w Suwałkach. To również rodzinne miasto Andrzeja Wajdy, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, twórcy m.in. Kanału, Popiołu i Diamentu, Ziemi Obiecanej oraz Człowieka z marmuru. W Suwałkach urodził się również Lechosław Marszałek, reżyser i scenarzysta filmów animowanych, znany przede wszystkim jako twórca Reksia. Reksio doczekał się w Suwałkach swojego muralu, ale wielkoformatowej sztuki ulicznej jest tu znacznie więcej. Na ścianie wysokiego bloku namalowano Alfreda Wierusza Kowalskiego, malarza urodzonego w Suwałkach. Jest też mural poświęcony Teofilowi Noniewiczowi, lekarzowi i społecznikowi ważnemu w historii miasta. Na budynku biblioteki powstał mural Biblioteka ze smakiem, a przy ulicy Noniewicza można zobaczyć baśniowy świat Karola Kalinowskiego, inspirowany komiksem Łauma, którego akcja rozgrywa się na Suwalszczyźnie. Jest też mural bluesowy, zaprojektowany przez Andrzeja Pongowskiego. Wiele suwalskich murali nie jest przypadkową dekoracją, ale opowiada o ludziach, wydarzeniach i symbolach związanych z miastem. Suwałki od dawna były miastem pogranicza. Krzyżowały się tutaj szlaki handlowe, a bliskość granicy przyciągała kupców, osadników i ludzi, którzy szukali tu schronienia. Dlatego przez wieki mieszały się tu różne języki, tradycje i religie. Ślady tej ogromnej różnorodności widać w tym mieście aż do dziś. Najlepiej pokazuje to zespół cmentarzy przy ulicy Zarzecze i Bakałażewskiej, nazywanym Cmentarzem Siedmiu Wyznań. Na jednym obszarze sąsiadują ze sobą miejsca pochówku społeczności, które przez pokolenia współtworzyły historię Suwałk. Spoczywają tu katolicy, prawosławni, staroobrzędowcy, Żydzi, muzułmanie oraz ewangelicy dwóch wyznań – luteranie i kalwini. Największa jest część rzymskokatolicka, założona na przełomie XVIII i XIX wieku. Znajduje się w niej neogotycka kaplica Przemienienia Pańskiego. Obok rozciąga się cmentarz prawosławny z drewnianą cerkwią Wszystkich Świętych.
Żeby lepiej zrozumieć Suwałki i całą Suwalszczyznę, warto zajrzeć do Muzeum Okręgowego. Mieści się ono w zabytkowym budynku z początku XX wieku, nazywanym Resursą Obywatelską. Dawniej działały tu organizacje społeczne i kulturalne, a budynek był ważnym miejscem spotkań mieszkańców. Jedna z wystaw prowadzi przez najstarsze dzieje regionu. Od schyłku epoki lodowcowej, przez pierwszych osadników i kulturę Bałtów Zachodnich, aż po Jaćwingów, którzy zamieszkiwali te tereny we wczesnym średniowieczu. Jaćwingowie nie pozostawili po sobie własnych źródeł pisanych, dlatego wiedzę o nich czerpiemy przede wszystkim z odkryć archeologicznych. Na wystawie można zobaczyć broń, ozdoby, narzędzia i przedmioty codziennego użytku, które pomagają wyobrazić sobie życie dawnych mieszkańców tych ziem. Dalej ekspozycja prowadzi przez późniejszą historię Suwałk i całego regionu. Od działalności kamedułów i rozwoju miasta w XIX wieku, przez wojny i okupacje, aż po czasy PRL-u i przemiany 1989 roku. Ważną częścią muzeum jest również wystawa poświęcona Alfredowi Wieruszowi Kowalskiemu, malarzowi urodzonemu w Suwałkach i jednemu z najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły monachijskiej. W kilku salach prezentowane są jego obrazy, szkice i pamiątki związane z życiem artysty. Wierusz Kowalski najbardziej kojarzony jest z zimowymi krajobrazami, z zaprzęgami konnymi, saniami i wilkami. Jego obrazy często przedstawiają sceny pełne ruchu, rozgrywające się na ośnieżonych drogach Suwalszczyzny. Suwałki mają też spokojniejszą, bardziej zieloną stronę. Warto wybrać się nad Czarną Hańczę, która przepływa przez miasto, a dalej przez Wigry i Puszczę Augustowską. W centrum Suwałk wzdłuż Czarnej Hańczy powstały bulwary z alejkami pieszymi i rowerowymi, a także miejscem do odpoczynku i tężnią solankową. Przy bulwarach znajduje się stara łaźnia Suwalskiego Ośrodka Kultury, czyli galeria sztuki mieszcząca się w zrewitalizowanym budynku dawnej miejskiej łaźni. Odbywają się tu wystawy, spotkania i wydarzenia kulturalne. Jak mogliście zobaczyć, Suwałki to bardzo spokojne i zielone miasto. Jest tutaj jeszcze jedno miejsce, które dobrze pasuje do tego klimatu. To zalew Arkadia, którego już sama nazwa nawiązuje do krainy szczęścia, harmonii i spokojnego życia. I coś w tym jest, bo można tu odpocząć, posiedzieć nad wodą i nabrać sił przed dalszym odkrywaniem Suwalszczyzny. Arkadia zasilana jest wodami Czarnej Hańczy. Jej historia sięga początku XVIII wieku, gdy znajdował się tu staw młyński. Dziś jest to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Suwałkach. Znajduje się tu plaża miejska, wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych, plac zabaw, boiska do siatkówki plażowej, siłownia plenerowa oraz ścieżki spacerowe. Po środku zalewu można zobaczyć niewielką wyspę, która połączona jest z brzegiem długim pomostem.
Tuż przy zalewie Arkadia działa kuchnia tatarska u Alika. Można tu spróbować smaków pogranicza, dań tatarskich i kresowych, takich jak czebureki, pilaw, kołduny, stulistniki czy nalistniki. Po jedzeniu zmierzamy w stronę galerii handlowej. Na pierwszy rzut oka Suwałki Plaza wygląda jak zwykłe centrum handlowe. Wystarczy jednak podejść do budynku od innej strony, żeby zobaczyć fragmenty znacznie starszych murów. Galeria powstała bowiem na terenie dawnego więzienia przy ulicy Dwernickiego, którego historia sięga czasów zaborów. Jego budowę przewidywał już XIX-wieczny plan rozwoju Suwałk. Jednak zabudowania więzienia oddano do użytku dopiero w 1903 roku. Więzienie działało tu w okresie międzywojennym, podczas II wojny światowej, a także po jej zakończeniu. Ostatecznie areszt zamknięto dopiero w 2000 roku. Podczas budowy centrum handlowego zachowano część dawnych zabudowań i murów, wkomponowując je w nowoczesną architekturę. Nietypowa historia budynku to jednak nie jedyna rzecz, która wyróżnia Suwałki Plaza. Wewnątrz galerii znajduje się zjeżdżalnia prowadząca z drugiego poziomu na parter. Ma 12 metrów wysokości i ponad 25 metrów długości. To zdecydowanie jedno z bardziej nietypowych centrów handlowych, jakie widzieliśmy. Warto przyjechać do Suwałk w czasie trwania wydarzenia Odlotowe Suwałki Airshow. Podczas pokazów nad suwalskim lotniskiem pojawiają się samoloty cywilne i wojskowe, śmigłowce, paralotnie i balony. Można zobaczyć podniebne akrobacje i przeloty. A dużą atrakcją są wieczorne pokazy, łączące lotnictwo z muzyką i pirotechniką. Na terenie lotniska można także zobaczyć prezentację sprzętu i skorzystać z atrakcji dla całych rodzin. A teren zamienia się w jeden wielki piknik. W Suwałkach odbywa się jeszcze jedno ważne cykliczne wydarzenie. W drugi weekend lipca miasto zamienia się w stolicę bluesa. Suwałki Blues Festival organizowany jest od 2008 roku i dziś jest największym plenerowym festiwalem bluesowym w Polsce. Podczas tego wydarzenia muzyka rozbrzmiewa na dużych scenach plenerowych, ale też w klubach, restauracjach i na ulicach. Koncerty odbywają się w wielu miejscach w centrum, między innymi na placu Marii Konopnickiej i na ulicy Chłodnej, gdzie organizowany jest cykl Blues na Chłodnej.
Suwałki są też świetną bazą wypadową do odkrywania całej Suwalszczyzny. Wystarczy wyjechać za miasto, żeby zobaczyć krajobraz pełen pofałdowanych pól, pagórków i niezliczonych jezior. Niedaleko rozciąga się Suwalski Park Krajobrazowy z Górą Cisową, Smolnikami, jeziorem Hańcza, Turtulem i Górą Zamkową. Blisko stąd również do Puńska, nazywanego najbardziej litewską miejscowością w Polsce. Z Suwałk łatwo dotrzeć także nad jezioro Wigry i do Wigierskiego Parku Narodowego. Czekają tam dawny klasztor Kamedułów, malownicze zatoki i wyspy, a także rozległe lasy oraz trasy prowadzące wokół jeziora. Ale o tych wszystkich miejscach opowiemy już w kolejnym filmie, w którym ruszymy na odkrywanie Suwalszczyzny. Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam zaplanować pobyt w Suwałkach i sprawi, że miasto nie będzie Wam się już kojarzyć wyłącznie z polskim biegunem zimna. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje.